No, to jest ciekawe bardzo, co tu się dzieje. Zwiedzając dzisiejszy obiekt, mimo iż byłem sam, to cały czas miałem nieodparte wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Zmierzamy do naszego dzisiejszego celu, zapewne widzicie go już przez zieleń, a zmierzamy do niego drogą rokadową, tak nazywa się ulica. Ale co oznacza ta nazwa? Droga przebiegająca prostopadle do kierunku działania wojsk, a równolegle lub skośnie do linii frontu. Wykorzystywana jest do przegrupowań wojsk oraz manewru sił i środków, zwłaszcza drugich rzutów i odwodów artylerii i środków zaopatrzenia logistycznego. A więc witam Was serdecznie. Tabliczka nieco zniszczona obok wskazuje nam, że znajdujemy się na szlaku linii frontu I wojny światowej. No i co? Zaczynamy dzisiejszy odcinek, a w nim zobaczycie ten niesamowity obiekt oraz pewną postać nieco zapomnianą dla historii Krakowa. Ja nazywam się Janek, to jest Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Zaczynamy! Na wejściu od strony ulicy znajduje się kłódka na bramie, jednak nie będzie to stanowić żadnego problemu. Jest to miejsce, które powstało przed I wojną światową. Zostało ono zbudowane przez wojska austriackie w celu obrony Krakowa przed Rosjanami. Obecnie obiekt jest mocno zdewastowany, mnóstwo śmieci się tutaj wala i jest to bardzo przykry widok, bo jest to jeden z największych tego typu obiektów w całej twierdzy Kraków. Twierdza Kraków otaczała miasto ze wszech stron, było to ponad 100 obiektów. Obiekty były tworzone tak, że z jednego obiektu, jednego fortu można było zobaczyć kolejny i następny, no bo wiadomo, wtedy nie było komunikacji za dobrej, takiej właśnie telefonicznej, no, to jest okres XIX wieku, prawda? Znajdujemy się po południowej stronie Krakowa, mamy tutaj przepiękny widok na Kraków. Teraz akurat jest dość dużo zieleni, więc nie będzie tego tak super widać pewnie na kamerze, ale jesienią i zimą jest tutaj po prostu niesamowicie, można zobaczyć Kraków w pełnej krasie i naprawdę polecam też przybyć w to miejsce z tego powodu. Ten obiekt, dlaczego go właśnie zwiedzamy, on przyjął najmocniejsze uderzenie właśnie od strony południowej w czasie I wojny światowej, kiedy był atak Rosjan na Kraków, na zdobycie tego miasta, wtedy jeszcze jako Austro-Węgry, które tutaj się znajdowały pod panowaniem. Kraków był austro-węgierskim. No i żeby odciąć Kraków od zdobycia, powstał cały krąg wokół Krakowa. No i największe uderzenie nastąpiło od północy, gdzie chcieli się Rosjanie przedrzeć, i naraz od południa, żeby odciąć po prostu tutaj austriackie wojska, żeby je rozbić i żeby dostać się do centrum miasta. Na szczęście ten fort spełnił swoje zadanie i wybronił Kraków, ale zobaczmy więcej, w jaki sposób został ten fort skonstruowany. Spróbuję się do niego dostać, mam nadzieję, że się to uda, a więc ruszamy do środka. Spróbujmy dostać się do fortu, mamy tutaj główne drzwi wejściowe. Czy uda się nam to? No nie chcą drgnąć, niestety tędy się nie dostaniemy, ale mam pewien plan i myślę, że uda nam się zobaczyć fort od środka. Przede mną kolejne zaryglowane drzwi, nie wejdziemy od tej strony, ale fortyfikacje były budowane tak, że można było je obejść wokół. Oczywiście w czasie działań wojennych byłoby to wielce niewskazane. Dlaczego, to zaraz się dowiemy. Nie jest to
bardzo mały obiekt, więc trochę trzeba się nachodzić. Trzeba oczywiście bardzo uważnie iść, bo po pierwsze jest dość błotniście, ostatnio padał deszcz, a po drugie no tutaj obiekt, jak wskazuje sama tabliczka na samym wejściu, jest terenem niebezpiecznym. Jest tu mnóstwo szkła, mnóstwo śmieci, ale tak samo niezabezpieczonych na przykład studni. Więc bardzo uważnie, jeżeli się wybieracie w takie miejsca, to patrzcie wszędzie wokół siebie, bo nikt Wam naprawdę może tutaj już nie pomóc, bo na przykład może, nie wiem, zabraknąć zasięgu w środku tej lokalizacji, no i będzie duży problem, więc pamiętajcie o tym, że, no i jak oczywiście się wybieracie, to miejcie też na względzie, żeby ubrać na przykład tak jak ja teraz długie spodnie, ponieważ idąc tutaj przez chaszcze, no to łatwo można wyhaczyć jakiegoś kleszcza, a za mną no też fajny widok, drzewa powalone. No i właśnie, gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się w okopach. Kraków zostawiamy z drugiej strony. Wejście całe do fortu jest z tamtej strony. Z tej strony, kiedy szedł atak Rosjan, to szedł na tą stronę. Wpadali oni tutaj do środka okopu i zobaczmy, co mamy przed sobą. Już widzimy fragmenty murów. Dlaczego było to tak wielce niewskazane, żeby dostawać się tutaj tędy w czasie działań wojennych? Ponieważ w tych okienkach, które widzicie naprzeciwko, oczywiście byli żołnierze, szczelcy, którzy od razu takiego żołnierza przeciwnej armii zabijali. I jest to całkiem nieźle zachowane, jak widzicie. Obiekt mimo tych, no mówię, ponad 100 lat od czasu powstania trzyma się naprawdę świetnie. A tutaj tuż obok widzimy wejście do fortu i tędy właśnie dostaniemy się do środka. Tutaj, nie wiem, jakieś żaby kumkają, jakieś latają różne dziwne owady, więc uciekajmy na razie z tej gęstwiny zieleni, dostaniemy się do środka i zobaczmy, jak fort wygląda. Tak więc znaleźliśmy się od drugiej strony. Jak widzicie, gdyby był żołnierzem rosyjskim, no to już raczej nie miałbym szans na przetrwanie, gdybym wpadł tylko w ten okop. A my jesteśmy już prawie na powierzchni, w samym środku fortu. Witamy w środku fortu. Czy można się tutaj zgubić? No pewnie byliby tacy ludzie, którzy mogliby nie znaleźć drogi powrotnej, ale forty były budowane w dość symetrycznej formie. Większość ma bardzo podobny rozkład, więc wystarczy się przyjrzeć, jak zostały skonstruowane i moim zdaniem no nie ma szans, żeby zabłądzić w takim miejscu. Forty to dość duża zagadka. Wcześniej zdarzyło mi się raz tutaj być, kiedy te drzwi, które są za mną, były otwarte, można było zobaczyć, wewnątrz był skład jakichś obrazów, oczywiście nic nie ruszałem, zostawiłem tak jak było i można było zobaczyć, ale jak widzicie, nawet są jakieś stawione nowe blaszane drzwi do wnętrza, czyli no to jest ciekawe bardzo, co tu się dzieje. Jakieś tutaj latają, nie wiem, może zwierzęta czy coś, co chwilę coś szumi, skacze. No nic, a my wejdźmy do tej części, która jest dostępna fortu, czyli do tej środkowej, gdzie są dwie ogromne sale, ale to za chwilę zobaczycie. Tak ogromna przestrzeń robi oczywiście piorunujące wrażenie. Zresztą słyszycie, jak mój głos się rozchodzi, jakie jest echo.
A ja uważam, że ten obiekt powinien właśnie zostać zagospodarowany. Na pewno jest to przestrzeń wymagająca wielkich kosztów, wielkich nakładów finansowych, żeby ją zrewitalizować, żeby doprowadzić ją do naprawdę jakiegoś fajnego stanu, ale moim zdaniem jest warta tego i jest to niesamowite miejsce, które mogłoby się zamienić na przykład, nie wiem, w jakieś centrum kultury, jakiś hotel, oczywiście z pełnym zadbaniem o historię tego miejsca. Znajduję się w drugim pomieszczeniu. No i tak jak już wspominałem wcześniej, takie fortyfikacje były realizowane w sposób symetryczny, więc mamy dokładnie taką samą tutaj salę, co była po przeciwnej stronie. I tak samo było z ustawieniem pozycji szczelniczych i obiektu, do którego nie mogliśmy się przed chwilą dostać. Wszystko było dokładnie zrobione symetrycznie do siebie, więc myślę, że no nie powinno być problemu z zagubieniem się w takim obiekcie. Jedyne co, to trzeba pamiętać oczywiście, żeby wziąć latarkę ze sobą. Tutaj jest taki półmrok, nie wiem czy cokolwiek będziecie widzieć. Znajdując się w tym miejscu pośród zieleni, pewnie wiele osób, która nie jest jakoś obeznana w tym temacie fortyfikacji, zada sobie proste pytanie. Dlaczego cały fort porasta las, porastają drzewa, wszystko jest w zieleni? Bardzo prosta sprawa. Znajdowaliśmy się po drugiej stronie, od strony miasta. Tam był taki mały placyk, gdzie pewnie mogli się zgromadzić żołnierze, mogły podjeżdżać pojazdy. A od tej strony właśnie drugiej miało to zostać zamaskowane, żeby wrogie wojska nie widziały, że zbliżają się do obiektu fortyfikacyjnego. Dlatego też zostało wszystko przykryte idealnie zielenią, zostały zasadzone nowe drzewa i nic nie było widać z zewnątrz, jakoby zbliżała się armia wojskowa przeciwnika właśnie do okopów wroga. Ale jeszcze jest jedno ważne pytanie. Dlaczego po I wojnie światowej taki obiekt nie został dalej wykorzystany na cele wojskowe? No i tu też odpowiedź jest dość prosta. Dlatego, że w tamtym czasie rozwijało się bardzo mocno lotnictwo wojskowe i ogółem lotnictwo. No i niestety fort z góry no już był widoczny, tak, jedna i druga strona, więc nie spełniał swojego zadania, które miało właśnie ta zieleń miała maskować ten fort i go było widać z lotu ptaka. No i niestety zakończyło się jego przydatność w formie wojskowej. Jednakże ten obiekt, tak jak widzicie, przetrwał I wojnę światową. Tak jak wspominałem wcześniej, pierwsze natarcie Rosjan tutaj, które nastąpiło. Postać dowódcy twierdzy Kraków, Karl Kuk, urodził się w miejscowości Triest, po włosku Trieste, po chorwacku i słoweńsku Trst, a po niemiecku Triest. Wspominam o tym, bo miejscowość ta przechodziła przez wieki od panowania jednego państwa do kolejnego. Zresztą całe Austro-Węgry to był zbiór różnych nacji, gdzie panowała względna zgoda na kultywowanie swoich tradycji i historii. Młody Karl, wychowany w takim państwie, był również zwolennikiem pewnej zaskakującej dla nas sprawy. Był on za tym, żeby Polska razem z Austrią i Niemcami tworzyły państwo wspólne, ale żeby ta Polska była niepodległa w tym państwie, w tym konglomeracie tak jakby państw, a nie tylko, że była dominacja, hegemonia Austro-Węgier. Dowódcą Festung Krakau, twierdzy Kraków, został w 1912 roku jako generał porucznik. W 1915 roku dostaje awans na generała broni. W maju 1916 roku zostaje generałem gubernatorem lubelskim. W kwietniu 1917 roku Karl Kuk
popada w niełaskę nowego władcy Austro-Węgier Karola I i zostaje odwołany z tego stanowiska. Następnie przeniesiony w stan do dyspozycji, będąc w wieku emerytalnym, zostaje mianowany prezesem Wojskowej Kasy Zapomogi dla Wdów i Sierot. Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że to pomniejszenie roli Cooka było spowodowane właśnie jego poglądami. A jak wyglądała sytuacja fortyfikacji później? Zwłaszcza po 1945 roku, nikt się tymi miejscami już za bardzo nie interesował. Władza komunistyczna albo dewastowała takie miejsca. Na przykład tutaj jesteśmy przy forcie Bodzów, i widzimy, jak to wygląda. Albo po prostu nie dewastowała, a niszczyła pod kątem takim, że po prostu równała z ziemią. Tutaj najlepszym przykładem jest na przykład obecna Aleja Jana Pawła II, która idzie dokładnie przez środek fortyfikacji. Cały obiekt zrównano z ziemią i poprowadzono tamtędy tramwaj w stronę nowo powstającej części Krakowa, Nowej Huty. Kolejne miejsca już teraz wyglądają sporo lepiej, bo po 1989 roku na szczęście wzięto się etap po etapie za kolejne takie miejscówki. Powstały muzea, na przykład w takich miejscach. Muzeum Armii Krajowej istnieje w dawnych Koszarach. Na przykład teraz powstaje Muzeum Harcerstwa w miejscu, które również zostało zdewastowane wcześniej przez komunistów, przez straszne nadbudówki. Widać, że cały obiekt nie był dokończony. Powiem szczerze, wyglądało to tragicznie. Teraz widzę, że tam trwa budowa. Cieszy się tylko, że takie miejsca odżywają. Obok Fortu Rajsko jest Fort Swoszowice. Tam jest Muzeum Spraw Wojskowych. Co niedzielę można wybrać się na zwiedzanie fortu. Tak więc coś zaczęło już powoli się ruszać w tym temacie. Tak samo pojawili się prywatni właściciele, którzy na szczęście w większości przypadków dbają o te obiekty, mimo że są one dostosowane do zupełnie innych funkcji. Takim przykładem są na przykład forty Kleparz, w których powstało miejsce na imprezy. W forcie w okolicach Zielonek jest hotel w obecnym czasie. Kawałeczek dalej na wyjeździe na Warszawę też są dawne obiekty wojskowe, które zostały przerobione na biura bodajże spedycyjne, jak dobrze pamiętam. Tak więc ruszyło się coś w pozytywnym tego słowa znaczeniu i tylko się cieszyć. I miejmy nadzieję, że takie obiekty jak ten też doczekają się renowacji. Tak samo Fort Rajsko znajdzie albo nowego właściciela, albo może po prostu zainteresuje się nim miasto Kraków, czy nie wiem, na przykład Małopolska. Jakoś dogadają się i wszystko będzie w porządku i wszystko zostanie odnowione. I z taką nadzieją Was zostawiam. A co Wy sądzicie na ten temat? Piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki. I tak samo subskrybujcie mój kanał, i klikajcie w dzwoneczek, bo wtedy będą powiadomienia pojawiać się Wam o nowym odcinku. Tymczasem ja już powoli kończę, chyba nadchodzi burza, więc to jest najlepszy moment, żeby stąd uciekać. Tymczasem trzymajcie się do następnego. To był Janek i kanał Janek Gada. Ciao! Ja zapraszam też po więcej ciekawostek na stronę odkrywamerazem.pl. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem trzymajcie się, cześć!